Numer 2. Powiedz mi, czy zastanawiasz się kiedyś nad historią ubrań z Lumpeksu? I w ogóle, czy kupujesz ubrania w Lumpeksie? Bo to jest ważne. No, powiem Ci, że kupuję. Staram się przynajmniej kupować. Czasami można naprawdę znaleźć niesamowite perełki, ale nigdy tak naprawdę o tożsamości ubrań w sumie nie myślałam. Bo wiesz, kupujesz ubranie i tak naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie ktoś je wcześniej nosił. Myślisz o tym na co dzień, gdy nosisz takie ubrania? Znaczy, mam świadomość tego, że ktoś wcześniej nosił te ubrania, ale nigdy nie zastanawiałam się nad tą tożsamością, co musiała przejść ta dana rzecz. Czy miałaś w życiu taką sytuację, że kupiłaś ubranie w Lumpeksie i na przykład miało ono jakąś datę, jakieś imię, na przykład na metce? Nie wiem, czy zwracam na to. Albo na przykład, czy szukałaś po kieszeniach, czy nie ma jakichś pieniędzy albo innych fantów? W sumie nie zdarzało mi się szukać po kieszeniach. A Tobie? W krakowskim Lumpeksie znalazłam kiedyś kurtkę wielką, puchową, czerwoną, znaczy głównie czerwoną kurtkę. No jeszcze tego nie wiedziałam wcześniej, gdy ją zakupiłam, ale okazało się, że to jest kurtka zespołu futbolowego San Francisco 49ers. No i jakby wiesz, no musiałam to wygooglować, że jest taki zespół, że jakby jaki mają dorobek. I od tego zaczęła się refleksja, czy wcześniej ta kurtka należała na przykład do zawodnika tego zespołu futbolowego. Czy może jakiegoś fana? Czy może jakiegoś fana. No i tak albo naprawdę, fanki. I wiesz, i za każdym razem, gdy ją ubierałam, wychodziłam na miasto, zastanawiałam się, czy ktoś rozpozna ten zespół, czy ktoś pomyśli, że jestem fanką, czy że skąd mam tą kurtkę. No i tak naprawdę to był taki moment, kiedy pomyślałam, że takich ubrań w Lumpeksie może być więcej. I że dzięki cała masa. Tak, dzięki nowoczesnym technologiom, do których mamy dostęp, możemy właśnie w jakiś sposób prześledzić ścieżki w ogóle życia takich ubrań. No i zaczęłam szukać i jakby znalazłam ponad 20 sztuk takich ubrań, które wybrałam. I tak doszło to wszystko do tego pomysłu tej wystawy, tak? Rozumiem. Tak, no już w tym momencie, gdy zaczęłam zbierać te ubrania, to już miałam w głowie to, że chcę stworzyć z tego pewien projekt. No bo ciężko to A to nazwać... nie jest zwykły projekt. No ciężko to nazwać jakby wystawą samą sobie. Bazą tej wystawy jest tak naprawdę to, co mamy tutaj w przewodniku, czyli opisy tych ubrań, opisy historii ubrań. Czyli tej tożsamości tak naprawdę, którą tutaj szukamy cały czas. Tak, szukamy tożsamości, a tutaj fotografie, które są wokół nas, ukazują tylko jakby nowych użytkowników ubrań, bo jakby te ubrania przeżyły swoją historię, ale cały czas ta historia jest Przeżywają ją na nowo. Tak, na nowo i to jest jakby, można powiedzieć, druga tożsamość albo kontynuacja dawnej. I gdy jesteśmy świadomi... Taka ewolucja trochę. Gdy jesteśmy świadomi tego, jaka jest historia ubrań, to jakby traktujemy je trochę inaczej, w sensie przykładamy większą wagę do tego, kiedy i gdzie je ubieramy, jak możemy nawet w konwersacji z innymi osobami opowiedzieć tą historię, jeśli faktycznie jest fascynująca. No i dzięki temu, że znamy historię naszych ubrań, to przywiązujemy się do nich, no i mamy mniejszą chęć wyrzucenia ich, co jest bardziej przyjazne ekologicznie. No i wspiera ideę less waste i slow fashion. Pierwszą koszulką, którą chcemy przedstawić, jest koszulka z Wielkiej Brytanii, która pochodzi od organizacji Alzheimer Society, która prowadzi kampanię na rzecz zmian, finansuje badania w celu znalezienia lekarstwa i wspiera ludzi żyjących obecnie z demencją. I demencja nazywana jest największą zabójcą w Wielkiej Brytanii. Ta konkretnie koszulka pochodzi ze spaceru Memory Walk, organizowanym przez właśnie Alzheimer Society i osoba, która ją wcześniej prawdopodobnie nosiła, to była osoba z
wolontariatu albo z organizatorów lub po prostu uczestników tejże imprezy. Zakładając codzienne ubrania, nie myślimy, jaka była ich historia. Teraz na przykład już wiem, że koszulka, którą noszę na zdjęciu, była wykorzystywana podczas spaceru Memory Walk w Wielkiej Brytanii. A ja? Ja w koszulce spacerowałam na Starym Kleparzu w Krakowie. I dopiero po jej wyborze dowiedziałam się, że spacer Memory Walk wspiera osoby chore na demencję, która nazywana jest największym zabójcą w Wielkiej Brytanii. Demencja nie jest naturalnym etapem procesu starzenia się, a w wyniku tej choroby następuje obniżenie sprawności umysłowej człowieka oraz osłabienie funkcji poznawczych i wykonawczych, jak pamięć, myślenie czy rozumienie. Choroba ta wpływa na wszystkie aspekty życia, nie tylko osoby chorej, ale też jego rodziny. I niestety nie ma leku, który byłby w stanie odwrócić te zmiany w tkance mózgowej. To niesamowite, że poprzez jedną koszulkę, która losowo znalazła się w Krakowie, mogłam dowiedzieć się tyle nie tylko o schorzeniu, ale i o jego ofiarach, o ludziach, którzy z nim walczą i tych, którzy pomagają w tej walce. Z kolei naszą drugą propozycją jest bluza, która prezentuje firmę parówkową. Firma produkująca parówki w puszkach, parówki konserwowe z Wielkiej Brytanii. Powstała w 1960 roku. No i co ciekawe, parówki, które są w tych puszkach, są wstępnie ugotowane i mogą wytrzymać do 36 miesięcy. No ale kto mógł nosić tą bluzę przed nami? Prawdopodobnie ewentualnie jakiś pracownik tejże firmy, który promował wspomniane parówki, a może to była jakaś nagroda w parówkowym konkursie. Sweterek szkolny przedstawiony na zdjęciu pochodzi ze szkoły z Wielkiej Brytanii, Mallet Lambert School, która powstała w 1932 roku i jest to szkoła dla uczniów w wieku od 11 do 16 lat. Ten sweterek zapewne nosiła albo uczennica, albo uczeń. Kolejną propozycją jest koszulka ze Stanów Zjednoczonych z fundacji Airborne. Fundacja zajmuje się wsparciem młodzieży i tutaj pomaga już m.in. 366 000 nastolatków w zwiększeniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. A taką koszulkę prawdopodobnie nosił może wolontariusz, może pracownik fundacji albo osoba, którą fundacja się opiekuje. Koszulka od razu skojarzyła mi się z morzem, plażą, słońcem, surfowaniem, czyli klimaty zupełnie inne niż tu i teraz. Nie bez przyczyny. Okazuje się, że pochodzi ona z Irvine w Stanach Zjednoczonych. Jest związana z fundacją Arbonne, która zajmuje się wspieraniem programów promujących budowanie zaufania i pewności siebie wśród nastolatków. Jest to temat, który dotyczy praktycznie każdego z nas. Każdy czasem ma chwilę słabości, brak pewności siebie, a ta grupa wiekowa jest szczególnie na to narażona. Sama pamiętam swój okres dojrzewania i wiem, jak ciężko może być, a każdy zasługuje na odrobinę słońca w życiu. Kolejną koszulką jest koszulka z organizacji Zoe's Place z Wielkiej Brytanii, która zajmuje się opieką nad dziećmi. Pewnie opiekę paliatywną, opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 5 lat, cierpiących z powodu ograniczających życie lub zagrażających życiu warunków. Taką koszulkę na pewno miała osoba, która pracowała w tym ośrodku, bądź może na przykład któreś z dzieci mieszkających tam. Koszulka w wesołym, żółtym kolorze tak naprawdę opowiada nam smutne historie. Prawdopodobnie nosił ją pracownik, wolontariusz albo pacjent hospicjum Zoe's Place w Wielkiej Brytanii. Ośrodek ten przeznaczony jest dla dzieci, m.in. zapewnia opiekę paliatywną. W takich momentach zdajemy sobie sprawę, że żółty kolor koszulki symbolizuje jedynie ostatnie promienie szczęścia w życiu małych dzieci. Naszą kolejną propozycją jest koszulka z festiwalu Shoreditch Festival.
który odbył się w 2011 roku i była to 10. edycja tego festiwalu. Odbywa się w East London. Było tam kilka scen muzycznych, była nawet scena na wodzie, były tańce uliczne, targi żywności. Cały festiwal jest organizowany przez Shoreditch Trust. No jest to organizacja charytatywna stacjonująca w Hackney, we wschodnim Londynie. Ich zadaniem jest wsparcie lokalnej społeczności poprzez pomoc, organizację wydarzeń i budowanie relacji. No i biorąc pod uwagę zdjęcia, które znaleźliśmy w internecie z tego festiwalu, prawdopodobnie tą koszulkę miała jedna z osób występujących właśnie na scenie podczas tego festiwalu. Przedstawiona tutaj koszulka pochodzi ze spaceru dla kobiet organizowanego przez fundację Bournemouth Hospital. Spacer nazywa się Twilight Walk for Women. Spacer organizowany jest raz w roku wzdłuż linii brzegowej La Manche i społeczność zgromadzi się, aby zbierać fundusze na projekty zdrowotne dla mieszkanek tego miasta. Naszą kolejną propozycją jest bluza zespołu rugby Oak Midlands RFC z Wielkiej Brytanii. Ich hasło to od małych niedźwiedzi po dębowych łobuzów. I jest to tak naprawdę zespół stworzony dla lokalnej społeczności, ale ma za sobą wiele zwycięstw. No i tą bluzę prawdopodobnie nosiła osoba należąca do tego zespołu. Wiemy to z napisów na bluzie. Wiemy również, że pochodzi z 2015 roku. Bluza, którą noszę na zdjęciu, została stworzona na potrzeby rozgrywek wyjazdowych, które odbyły się w 2015 roku w mieście Chichester, położonym o 105 km od Bournemouth. Bournemouth z kolei jest siedzibą klubu rugby Oak Midlands RFC i to właśnie bluzę jednego z zawodników tego klubu noszę. Pamiętam, że gdy szukałam informacji na temat klubu, natrafiłam na artykuł z 19 marca 2019 roku, z którego dowiedziałam się, że klub przechowuje swój sprzęt w byłych publicznych toaletach w Mayrick Park. Kolejną koszulkę, którą chcemy przedstawić, to jest koszulka z londyńskiego biegu dla amatorów. I ten bieg nie był tylko wspólnie przeżywanym biegiem, ale też ten bieg ma cele charytatywne. Na przykład bieg organizowany w 2014 roku był biegiem upamiętniającym wydarzenia I wojny światowej. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć historię koszulki, którą mam na zdjęciu. 13 lipca 2014 roku koszulka była w Londynie. Ktoś biegł w niej ze British 10K London Run. Jest to bieg dla amatorów, więc mogła to być nawet zwykła dziewczynka, zupełnie taka jak ja, która poprzez swój bieg wspierała organizacje charytatywne. Co ciekawe, że w roku 2014 odbył się bieg upamiętniający I wojnę światową. Nasza ostatnia bluza pochodzi ze spaceru Walk the Walk z Nowego Jorku, który powstał ponad 20 lat temu z inicjatywy 13 kobiet, które w celu zbiórki pieniędzy na zwalczanie i promowanie zwalczania raka piersi postanowiły przejść się w samych stanikach, różowych stanikach po Nowym Jorku. No, od 20 lat cała inicjatywa przerodziła się w dużą imprezę, a Walk the Walk stało się fundacją. Bluza pochodzi ze spaceru, który odbył się w roku 2010, a nosiła ją prawdopodobnie pani imieniem Dee, ponieważ z drugiej strony bluzy jest taki napis. Dziękujemy za zapoznanie się z naszą wystawą. Śledźcie nasze kolejne inicjatywy. Dziękujemy za udostępnienie przestrzeni Kawiarni 4 pokoje i klubokawiarni Zakład Mięsny. Dziękujemy.